Witam serdecznie. Dzisiaj mamy ciepły dzionek bardzo. Bardzo słoneczny i piękny. Tak, więc idziemy popływać dzisiaj. Celem jest Pireus. No i plażowanie, w sensie pływanie tylko, bo plażowanie jest dla nubów. Jesteśmy w metrze, ale no niestety nam właśnie uciekło. Nie powiem przez kogo. Ja powiem przez kogo, ja z chęcią powiem przez kogo. Dobrze, moi drodzy. A więc ta dwójka ma jakąś dziwną wizję tutaj pływania w zimnej wodzie. To jest żenujące i dwulicowe. No i musieli się przebierać po prostu 3 lata. My byliśmy gotowi. Ten jeszcze se włosy poprawia na każdej błyszczącej powierzchni. Byliśmy gotowi. W windzie, w szybach, wszędzie. Bardziej dba o włosy niż ja. Czy możesz to potwierdzić? No i niż Kuba. Jesteśmy na takiej łatce dziwnej, z której fajnie widać tutaj port w Pireusie, który jest 5. największym portem pasażerskim w Europie. Widać tutaj całkiem spore łódeczki. No i Pireus generalnie ma 3 porty, które zostały ufortyfikowane, tak wszystko, za czasów Peryklesa, i mogły pomieścić nawet 372 triremy, czyli takie greckie galery. Mamy takie fajne autko, ale z racji, że przechodzimy przez pasy, to nie będziemy nagrywać za bardzo jego, nie ma czasu. O, jak pięknie coś tu motorem zaparkował na środku pasów. Oni to tutaj umią parkować, nie? Mamy przed nami tutaj taki bardzo fajny budynek, katedrę Świętej Trójcy. No naprawdę dużo lepsze niż ta w Atenach. Mamy tutaj też taki budynek jakiś rządowy, coś social security, coś w ten deseń. Ale ta katedra, ten kościół robi wrażenie. Taki naprawdę ładny. Popisali. Mamy też przykład sztuki nowoczesnej, której no jak każdy nie rozumiemy, ale no najwyraźniej musi być to coś bardzo tutaj ciekawego, jeżeli znajduje się w takim głównym miejscu tego miasta. Mamy tutaj jeszcze jeden kościół, też bardzo ładny, co prawda w troszkę innym stylu, bym rzekł. Ale ładny. I ten już nie jest katedrą, ten to jest jakiś zwykły, którego nazwy nie wypowiem, bo jest jakaś dziwna grecka. A tutaj mamy zielone plusy z pozdrowieniami dla Nika. Takie tutaj dragi sprzedają. Więc czekamy sobie, jest mega cieplutko, podoba nam się. Czekamy aż będzie zielone. A Grecy już stoją na ulicy, bo to tak tutaj kulturowo jest. Wszyscy stoją, a skuterzyści, czasem też motocykliści jeżdżą sobie bez kasków. Pod tym względem trochę mi to Afrykę przypomina, że tutaj ludzie no nie dbają za bardzo o bezpieczeństwo, powiedzmy, ale z tego co zauważyłem, no to nawet policja na to jakoś nie zwraca za bardzo uwagi. Z racji, że dzisiaj tłusty czwartek, no to mamy takiego pięknego, zgniecionego przez Asię Donata. Usiadłam na nim przypadkiem, ale też mam Donata. Ale masz mojego niezgniecionego, bo ona zjadła mojego Donata. No więc teraz nie dokończyłem, co Kuba ma. Kuba ma chleb bez cukru, bo się nie zna na tłustym czwartku, nie wiem na czym to polega najwyraźniej. No więc jesteśmy w Pasalimani, czyli takiej troszkę bardziej fancy marinie Pireusu. No mamy tutaj leżących 2 bezdomnych niestety, ale jakby no mają pomarańcze na drzewach, jak widać tutaj, nie wiem czy widać, no ale są pomarańcze na drzewach. No poza tym dużo łódek, zawsze można którąś ukraść. No wygląda tutaj tak, nawet bym powiedział, że troszkę jak na Lazurowym Wybrzeżu. Te domki tak mi przypominają to Lazurowe Wybrzeże, no i oczywiście ładne łódki w marinie. Witam, dalej nie ruszyliśmy się z tego miejsca, dalej jesteśmy w tym samym miejscu. Dlaczego? Się okazało, że trzeba się na WF dzisiaj zapisać. No i tam Asia biedna chodzi bardzo tutaj
smutna, że jej się nie udało na nic zapisać sensownego. Ja zgarnąłem ostatnie miejsce na siłownię, która jest w trakcie innych zajęć, w których jeszcze może być inne zajęcia, także zobaczymy, co z tego będzie. A Kuba chilluje bombę, bo nie ma go na studiach jeszcze. Witam serdecznie. Troszkę nie w temacie Grecji tutaj, ale powiązane z naszym życiem i studiami. Przykre jest to, że na przedmioty humanistyczne i na WF-y trzeba się zapisywać, bo po pierwsze, kto pierwszy, ten lepszy. Liczba miejsc jest bardzo ograniczona, a po drugie, niestety większość terminów koliduje z naszymi zajęciami, co jest super słabe, bo no, nie udało mi się zapisać na żaden WF niestety, więc chyba na 3. roku będę zmuszona, pisząc pracę licencjacką, sobie pomykać na zajęcia i ćwiczyć sobie jakieś pierdy. No w ogóle też informacje jest słaby przepływ informacji, więc na USOS-ie ja w ogóle tego nie zauważyłam, tylko dzięki Marcie, która do mnie napisała, która dowiedziała się od Kai, dowiedzieliśmy się, że są te WF-y, więc no dzięki temu Dave'owi się udało zapisać na siatkówkę, na siłownię, czego mu w sumie współczuję, bo to trochę tragiczne moim zdaniem. Mamy tutaj taki bardzo ciekawy budynek. Nie mam pojęcia, co to jest, ale tak kurde jak zamek taki trochę, nie no, bardzo, bardzo fajne. Bardzo ładne, podoba mi się. Pewnie nie widać, że to jest z górki, ale to jest bardzo stromo. I teraz wchodzimy też pod taką stromą górkę. No ale zobaczymy, czy będzie warto na górze. No więc my tu już prawie na szczycie. Kurde, przyszliśmy stamtąd. Potężny widok. Może na szczycie będzie jeszcze lepszy, zaraz zobaczymy. Lecimy dalej. Znajdujemy się teraz w Castelli, kiedyś nazywanej Munichią. I to była taka wyspa generalnie, to miejsce, bo to jest bardzo wysoko, góra to jest. I ona kiedyś była wyspą w czasach antycznych. I gdzie była łączona tylko taką wąską ścieżką z lądem, która była przez większość roku zalana, a jak nie była zalana, to wydobywali wtedy tam, się wydobywali, no jakby, jak to powiedzieć, no tak jakby uprawiali sól. No nie wiem, takie plantacje soli trochę tam były, powiedzmy. Ale jest tutaj piękny widok, to jeszcze nie jest szczyt, to nam jest teatr, ale no już jest piękny widok na Ateny i na morze. Także myślę, że było warto. Jesteśmy na szczycie niby. No nie ma tu lepszego widoku. Jest taki kościółek świętego, nie wiem czy on był święty, ale proroka Eliasza. Witam serdecznie, dotarliśmy do naszego ośrodka. Tutaj są nasze baseny prywatne, korty tenisowe. Tutaj jeszcze boisko do koszykówki. Jest pełny luksus, tak, nasza wyspa właśnie, na którą może popłyniemy. Dotarliśmy na plażę. Mamy tutaj wieżę dla ratowników. Chyba. Przynajmniej może kiedyś była. Na razie to tak średnio wygląda na coś użytecznego. Teraz pokażę, jak robię epickie kaczki. Uwaga. O Jezu. Ej, ale proszę mi to nie wchodzić w paradę. Dobra, były dwie, ale No, kamień był dwie ciężki. były. Kamień był ciężki. Będziemy wchodzić do wody. Podobno ma 15 stopni, ale nie mam pewności. A średnio mi się chce sprawdzać. Ale Musimy zaufać. idziemy na zaraz. słowo. Z tej strony tylko ja, bo chłopacy oszaleli i stwierdzili, że świetnym pomysłem będzie wykąpanie się w lodowatej wodzie. Ale najważniejsze, że ich to satysfakcjonuje. Jak można. Nie wiem, czy można słyszeć te odgłosy, które się wydają. Trochę jak odgłosy godowe, ale takie trochę bardziej połączone z bólem. To można zaobserwować przepiękne widoki. Widać, że się zamoczyłem. Nogi przynajmniej. Trochę jest... O kurde, ależ.
No śliskie są te kamienie mega. No właśnie, mega śliskie kamienie. I trochę nie ma za bardzo jak tu wejść. To jest największym problemem. No i szczerze powiedziawszy, jak czytałem, że miało być 15 stopni. Ale tak bym powiedział, że to nie jest 15 stopni. Tylko to jest kurde jakiś mróz totalny. Bo mi serio stopy odmarzają. To jest gorsze niż to morsowanie, które robiliśmy. No więc dotarliśmy do kapkę lepszego wejścia. Ale głębiej nie wchodzimy, bo jest w lui zimno! Łahahaha. Ale chlusło. Ej! Jezus Maria, jeszcze wali kamieniami. No powiem, że troszkę tragedia. Idziemy stąd. Tak się... Właśnie, jakbyśmy mieli klapki, też byłoby troszkę inaczej, bo to jest tragedia w stopy. Dobra, Kuba się spiął i wchodzi. O! Tylko, że dna nie widać, nie Właśnie nie widać za bardzo dna, bo tutaj Tu jest są fale. spadek. Spadek? O Jezu. No dawaj, dawaj. Tylko kurde, Jezu! że ja... O, właśnie widzisz, ja tu też No. głównie... Potężny spadek. I co? Też się zanurzasz? Najpierw ty, ja się zastanowię. Kurde. Wow! Dobra, czekaj. O kurde, gdy ślisko. Jezus Maria! Zanurzył się cały wariat! O Jezu! Ja mam tak do pasa najwyżej. Nie no, szczerze powiedziawszy, Kuba wygrał. Ja troszkę odpadam, chociaż czekaj. Jak zimno jest bez ręcznika. Jeszcze trzeba pójść po Nie, to ręcznik. jest ciepło, bo słońce świeci. Ciepło? No. Najlepiej z Dobra. falą. 3, 2, 1. O! Ale z rękami, co ty? Nie z rękami, bo będzie zimno! No o to chodzi. Dzięki wielkie za uczestniczenie w naszym nurkowaniu. Kuba się może położy, nie wiem co. No, położył się, dobra. Uznaję mu to jako pływanie, zdecydowanie. O, aż go na brzeg wyrzuciło. No, powiem szczerze, że już nawet nie jest tak zimno. No, tylko muszę teraz sobie kąpielówki wypłynąć, bo kamienie mam w środku. O Jezu. Ja to uznaję, ja to nam uznaję. Można hejtować. Tak, obiektywnie zanurzyliśmy się bez głowy, no bo plan był bez głowy. Stop. Ale tak, stopy bolą teraz, bo to jest gorsze niż piasek. To nie jest piasek, ale to nie są też takie kamienie fajne, tylko to są takie kurde małe gówniaki, żwiraki, nie wiadomo co. I tak się wbija w nogi, że zaraz chyba zwariuję. Pomocy. No tragedia troszkę. Chłopcy po udanym nurkowaniu zbierają się dzielnym krokiem, lekko połamanym, aby się przebrać. No i zostaliśmy sami, moi drodzy. Powiem wam, że bardzo tutaj ładnie. Trochę się boję, że zaraz nos mi odpadnie, bo nawet nie czuję, kiedy rymuję. Bo już bardzo mocno mi schodzi skóra z nosa. Tak sobie go spaliłam w górach. The fuck? Kto wymyślił? No, ale mega jest tutaj klimatycznie. Ten szum fal. A wiedzieliście, że na przykład leniwce, żeby pójść się załatwić, muszą zejść z drzewa, wykopać dół i dopiero tam się załatwiają? That's crazy. No właśnie. To by było na tyle. Witam ponownie. Dalej jesteśmy nad morzem. Za mną wyspa, na którą no nie popłynęliśmy, bo w ogóle nie płynęliśmy, tylko się zanurzaliśmy, bo zimno trochę. Ale mamy tutaj bezdomnych na plaży leżących znowu. Taki, powiedziałbym, że śródziemnomorski vibe jest w tej marinie.
Są takie fajne katamarany, jachty. No i te budynki wokół tej mariny też są takie... No taki jest śródziemnomorski vibe, nie? No. Tym serdecznie z bardzo fancy restauracji. I teraz już w sumie wiem, czemu mi dałeś kamerę, bo będę ja sobie wiochę robić. Dobrze, ale bardzo ładnie tutaj, naprawdę bardzo ładnie w ogóle w tej restauracji jest. I ciekawy kształt pizzy bardzo. Tak, ciekawe, bo jest prostokątna. Taka jajowata troszkę. No taka dziwna, ale bardzo tu jest ładnie. Jesteśmy w centrum takim troszkę Pireusu. Mamy tutaj teatr w Pireusie, całkiem bardzo ładny, nawet w rzeku. No i tu mamy jakiś kościół też po drugiej stronie. No już jest trochę bardzo ciemno, więc trochę zimno przez to. Dobrze. Słuchajcie, moi drodzy, ja muszę was przejąć. Wiecie, jaka to jest tragedia? Bo generalnie byliśmy w tylu fajnych miejscach dzisiaj, na plaży i w ogóle, a oni co? Oni mnie hejtują, że ja nie jem pizzy, a ta pizza była duża. No więc gówno widać jeszcze raz. Zwiększyłem troszkę ISO, więc będzie bardzo ziarniście. O, dobrze, teraz mnie widać, to jest No teraz źle. To jest profesjonalne nagrywanie. Jeszcze mikrofonu musiałbym sobie założyć. Ale jesteśmy teraz w takim miejscu. No nie widać tu za wiele, a nawet jakby było jasno, to i tak nie byłoby widać za wiele. Ale to są pozostałości tak zwanych długich murów i bramy, która była wejściem do starożytnego Pireusu. I tutaj te mury bezpośrednio łączyły Ateny z Pireusem, bo Pireus był takim portem właśnie wojskowym Aten. I no potrzebne było takie bezpośrednie, bezpieczne połączenie. Były takie mega długie mury od morza do Aten, na Akropol praktycznie. No i w tym momencie no, zostało to, co widać, bo jak wiemy, Ateńczycy przegrali ze Spartą w trakcie wojny peloponeskiej. No i Sparta, jak tu wbiła, no to wszystko to spaliła, zrównała z ziemią, tak jak większość rzeczy Sparta. Najpierw Persowie, a potem Sparta jeszcze też dorzuciła swoją cegiełkę do niszczenia Aten. Ale to Sparty to w innej wycieczce odwiedzimy. No więc No więc Asia zwariowała. Jesteśmy już troszkę dalej. No i generalnie jakby się ktoś zastanawiał, ile Kuba wypił, to jest pomarańcza. To jest pomarańcza. A jakby się ktoś zastanawiał, ile Asia wypiła, no to było widać na początku. Co najdziwniejsze, piliśmy wszyscy tą samą wodę, więc to mnie troszkę zastanawia. Weszłam w kałużę z kawy albo kupy i mam buta całego brązowego. Nie wiem, tego chyba nie widać. Ale to jest tragedia. Czemu nikt mi nie powiedział? I to śmierdzi. To nie była chyba kawa. No więc chcemy sobie przejść przez pasy, ale nie ma pasów, dlatego można tak przejść przez pasy. No oprócz tego to dalej chcemy przejść przez pasy, ale tu nie ma więcej pasów. Więc ruszyli. Aż dziwne. No więc skończyłem nagrywać niepotrzebnie, bo tutaj kurde samolot jest w budynku. Nie wiem, czy to czyjś warsztat taki samolotowy, ale ciekawe to bardzo. Mamy zielone światło, są pasy, ale no nie ma pasów. Ale jest zielone światło, żeby nie było. Polecam, Grecja. Zero szacunku dla pieszych. Jeżeli chodzi o ruch, no to tak, Grecja to jest kopalnia złota. Ci zablokowali całe skrzyżowanie, drudzy chcą jechać z drugiej strony. Zaraz wjedzie jeden chłop w drugiego chłopa, zamiast się zastanowić chwilę, zatrzymać i dać mu przejechać. No i teraz wjechał między te auta. Drogę, No, mi się świeci czerwone, autobus nam zajechał przejście dla pieszych. Super. Szczerze to ja bym przechodził teraz, póki się da, no ten stoi na całym tym. No kurde, ciekawa ta Grecja. Ci tu trąbią, jakiś pedał chłop ma napisane na aucie. No, nie wiem co tu dużo mówić.
Trochę strach się bać. Co tu się odwala? Co tu się odwala? No troszkę cud, że jeszcze żyjemy, że nic nas nie rozjechało, bo to są naprawdę dziwne rzeczy się dzieją, jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych. No i codziennie takie akcje, tylko w końcu się udało to nagrać jakoś sensownie, bo już kilka prób było. Ono jest zielone, gościu się przejeżdża, wywalone. Ale tak. No właśnie zostali prawie przejechani, nie wiem czy moje ramię nie zasłoniło. Mój bark znaczy się. Ramię, bark, nie wiem, ciężko, ja się nie znam na częściach ciała. Nie miałem rozszerzonej biologii. Witam serdecznie. Dzisiaj znowu przygody z metra. Więc nie mogliśmy przejść przez bramki. W sensie Dave przeszedł przez jedną bramkę, a potem już nie mógł przejść przez następne. Więc zrobiliśmy takie triki magiczne, że w trójkę przeszliśmy przez bramki, skanując jedynie bilet tego pana. Ale 2 razy skanowaliśmy jego bilet i Czyli on już nie wyjdzie, ale jeszcze gdzieś mój jest chyba. dziwne rzeczy się dzieją. Jeszcze ja nie zeskanowałam swojego, bo chyba wzięłam ten z wczoraj bilet. A, Nie, i wtedy, że masz ten co teraz, tylko że wyszłaś za kogoś innego jakby. Coś ktoś otworzył z jednej strony, a ty wyszłaś razem z nim. Znaczy tak było. Tak było, ja absolutnie nie zeskanowałam swojego. Nie wiem, czy wzięłam dobry, czy wzięłam niedobry. To się jest, przekonamy jak dojedziemy. tak, jak nie wjedziemy z metra, no to Zaskoczymy przez te bramki. No. trochę przypał. Kuba, powiedz co zrobiłeś. Wszedłem z chlebem do sklepu, gdzie kupiłem. Rano kupił tutaj chleb i teraz przyszedł Jezus go. Jezus Maria. Uwaga, jesteśmy w windzie, trzeba zhejtować Asię. Jedziemy na 6. A Asia wcisnęła jeszcze 4, nie wiadomo po co i teraz się zatrzymaliśmy na 4. Nie wiem czy pojedziemy, czy trzeba... Bo trzeba... Okej. Na 4 nie ma wstępu, no trudno. No dziwne rzeczy się tu dzieją. W ogóle Asia tutaj rozwaliła kawałek szyby. Przesuń się kupa. Bo ja byłam zła za te buty, no. Tragedia.